Dzisiaj sobie przetestujemy spalanie gazu w Fordzie C-Max 1.8 benzyna na LPG. Przede wszystkim na autostradzie, bo przede mną trasa na Warszawę z Bydgoszczy, czyli około ponad 300 km w jedną stronę, także zatankowany samochód na full i powrót będzie oczywiście tą samą trasą, czyli A1 i kawałek A2 w stronę Warszawy. Tam zjeżdżamy, także wszystko Wam zrelacjonuję. Zobaczymy sobie, jak wygląda spalanie na LPG, co nam pokazuje komputer przy spalaniu na autostradzie. No i przede wszystkim, co istotne, będę wykorzystywał prędkości autostradowe, czyli te 140, powiedzmy do 140, 130, 135, tak z reguły trzymam sobie tempomat, ustawiam i tak przez całą autostradę lecimy. Także i jedziemy w drogę. Co ciekawe, jak śledzicie moje odcinki odnośnie napraw w Fordziku, to w ostatnim czasie pojawiło mi się jakieś szeleszczenie od strony drzwi pasażera. Przynajmniej tak jest słyszalne, że to dochodzi od strony drzwi. Podczas jazdy, szczególnie w wyższych prędkościach, właśnie taką autostradą, cały czas tam takie szeleszczenie drobne i nie jest to zależne od dziur, czyli jeśli to by był jakiś tam amortyzator czy coś innego związane z drganiami, no to wiadomo, że najbardziej by było słyszalne podczas jakichś nierówności na drodze, jakichś dziur, a to nie, chodzi o to, że na prostej drodze cały czas tam takie drobne jakieś szelesty, jakieś drganie jakby właśnie, ale samochód jednak nie drży, kierownica wszystko stabilnie się trzyma, więc tutaj poduszkę silnika bym zniwelował, bym tutaj nie podejrzewał tego, aczkolwiek być może dajcie znać w komentarzu, czy mieliście taką przypadłość, bo nie wiem w ogóle, gdzie tego szukać, jak się do tego zabrać, a nie chcę oczywiście pół samochodu rozebrać, żeby znaleźć jakąś usterkę, która może będzie zupełnie gdzieś indziej. Nawigacja jak dotąd, Android Auto fajnie się spisuje, będzie odcineczek osobny o tym urządzonku, także śledźcie mój kanał, zobaczycie sobie, jak to wygląda, no i lecimy sobie dalej. No i można powiedzieć, że spaliłem dwie pełne butle gazu, raz zatankowałem 38,2 litra, nie wiem jakim cudem w ogóle tyle weszło, ale dobra. Jaką butlę mam, to Was informowałem w odcinku o instalacji LPG. Zobaczcie sobie, tutaj w rogu Wam się wyświetla, zerknijcie też oczywiście do zakładeczki wideo odnośnie napraw i motoryzacji. Tam więcej odcinków dotyczących głównie tutaj właśnie Fordzika, bo o tym autku najczęściej Wam przedstawiam jakieś odcinki, jakieś naprawy, jakieś ciekawostki. No i wracając do tego spalania na LPG, czyli jak miałem jedno tankowanie 38,2 litra, drugie 30,2, co sumując szybko daje nam 69 litrów gazu. Benzyny nie zauważyłem, żeby cokolwiek zeszło, ponieważ strzałeczka na poziomie baku została w takim samym położeniu. Tutaj do kosztów no, można doliczyć te odpalenie samochodu, jakieś zatrzymanie się, bo były wiadomo jakieś postoje gdzieś tam na mopach, na kawkę i w drogę dalej, za długo nie było tego postoju. Także tam też być może trochę tej benzyny też zeszło, ale do całości kosztów nie doliczam tego z racji tego, że nie chcę tutaj Wam przedstawiać kosztów, ponieważ oczywiście koszty mogą tutaj być różne, a szczególnie, że na autostradzie zatankowałem na przykład gaz za 3,49 sobie wyobraźcie, a wcześniej w Bydgoszczy za 2,99, także 50 groszy różnicy. No myślę, że to jest sporo procentowo, to jest ponad 10-15% jakieś, także szacunkowo naprawdę spora różnica, jeśli chodzi o autostradę, a zwykłe stacje benzynowe w mieście. No ale cóż zrobić, zobaczcie, poszukać przeznaczenia, jak oglądaliście filmik, to wiecie, o czym mowa, także wyprzedzamy go, żeby tutaj nam nie zrzucił jakichś balastów. Jedziemy sobie dalej. Czyli szybko podsumowując, zrobiliśmy w sumie 700 km, równiutko, z jakimiś tam przejazdami trochę po Warszawie, bo trzeba było do jakichś miejsc docelowych dojechać, tam głównie pozwiedzania i trochę spraw do załatwienia. I
powrót do Bydgoszczy, czyli 700 km równe wyszło 69 litrów, co daje nam, łatwo licząc, niecałe 10 litrów, a dokładnie 9,85 litra na 100 km LPG podczas jazdy autostradą przy prędkościach około 130 na godzinę, 135. Zwróćcie uwagę, że przy takiej prędkości, akurat jeśli chodzi o C-Maxa 1.8, ta prędkość powoduje to, że obrotomierz jest na poziomie około 4000 obrotów, także to są dosyć wysokie obroty, więc jej spalanie tutaj, myślę, nie będzie aż takie małe, ale myślę, że no nie jest źle. Nie chcę Wam tutaj ściemniać i podawać jakichś zaniżonych wyników, no bo nie mam w tym jakiegoś interesu. Pokazuję Wam najzwyczajniej, ile faktycznie spala ten samochodzik właśnie typowo na autostradzie. Robiliśmy już test na drodze krajowej, takiej do 90 na godzinę. Robiłem test w mieście. Jak jeszcze nie widzieliście tych odcinków, tutaj Wam się wyświetlają właśnie odcineczki o spalaniu LPG w innych warunkach drogowych. Kliknijcie sobie go, zobaczcie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!